Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, w tej chwili błogosławię was w sposób szczególny. W tej chwili, kiedy wola Boża jest utrudniana w wypełnianiu się i dlatego nie wierzy się Słowu Bożemu wyrażonemu w Piśmie Świętym i uwydatnionemu w tym moim objawieniu. Dzieci, wiara moich dzieci jest znikoma, u jednych prawie zerowa, a u innych zerowa. Aby być prawdziwymi dziećmi mojego Syna musicie żyć Ewangelią w duchu i prawdzie, musicie wejść w boską miłość. Wiem, że zrozumiecie tajemnicę Królestwa, ponieważ wy, umiłowane dzieci, jesteście pokorni i prostego serca. Dom Ojca nie pozostawił swoich dzieci samych, zawsze i w każdej chwili zapowiadał im, co się z nimi stanie, jeśli nie będą posłuszne, ale dumni nie rozumieją, jak niebo wybiera istoty ludzkie o prostym sercu, aby Słowo Boże stało się wyraźne dla Jego ludu. Dlaczego niebo nie mówi do mnie, mówią często dumni. Odpowiadam na to pytanie, ponieważ nie jesteś pokorny, albo dlatego, że uczeni nie ośmielają się ujawniać tego, co dom Ojca daje swojemu instrumentowi, ponieważ dla uczonych byłoby to kwestią studiowania i porównywania prawd, które niebo objawia w tej chwili, z tym, co poznał ich intelekt. Postępowanie w ten sposób powoduje wielkie zamieszanie wśród ludu mojego Syna. Czasami zaprzeczają wielkości mojego Syna, cudom, których dokonał, życiu w czystości i miłości, aby wprowadzić w umysł człowieka wątpliwości, tak aby człowiek zwątpił w misję mojego Syna, w Jego dar z siebie, w Jego zmartwychwstanie, a tym samym w zbawienie człowieka. Moje dzieci, niewielu jest uczonych, którzy odkładają na bok ludzki intelekt, aby wejść w wielką prawdę boskiego słowa. Niewiele jest istot ludzkich, które z miłości do domu Ojca podnoszą swój głos, gdy przekazują mesjańskie orędzie mojego Syna. Niewiele jest narzędzi, które zgodnie z boską wolą ujawniają to, co mój Syn im objawia. Względy ludzkie przeważają w sercu ludzkim nad przekazywaniem tego według najświętszego serca mojego Syna. Nie wszyscy powołani do niesienia Słowa Bożego do ludu mojego Syna przyjmują to wielkie wyzwanie, które jednocześnie jest wielkim błogosławieństwem w tej chwili, kiedy ogromna większość ludzkości idzie przeciwko poleceniom domu Ojca i dołączyła do tych, którzy idą za złem. W tej chwili istoty ludzkie bez wahania depczą swoich braci i siostry, dezawuując swoich rodziców, rodzeństwo i krewnych, gdy ich umysł, zakłócony przez szatana, zaciemnia ich rozum, prowadząc ich do bycia mniej ludzkimi, a bardziej światowymi. Dzieci, w tej chwili toczą się zacięte walki, wielkie rzezie niewinnych, ziemia drży po przyjęciu tak wielkiej ilości niewinnej krwi, drży, gdy spadają na nią modlitwy i prośby o całkowite panowanie szatana na ziemi. Raz po raz mój Syn jest raniony, jest wyszydzany w domach i w instytucjach publicznych i prywatnych, także jest wyrzucany, i w ten sam sposób człowiek nie chce wiedzieć o moim Synu, ale tylko o pożądliwości, dekadencji moralnej, braku miłości i nieładzie. Dzieci mojego niepokalanego serca, ludzkość w większości żyje bez miłości w swoim sercu, a jeśli serce człowieka zawiera jakąś miłość, to wyrażanie jej jest powodem wielkiego zakłopotania. W tej chwili duża liczba moich dzieci przeszywa moje serce, gdy mężczyzna i kobieta żyją razem w domach ignorując się nawzajem, ponieważ człowiek został uformowany w społeczeństwie, w którym jego serce stało się zatwardziałe i rozum dyktuje mu, aby nie wyrażał swoich uczuć emocjonalnych, w celu wypaczenia prawdziwego znaczenia rodziny. To jest działanie szatana.
Małżeństwo zostało doprowadzone do obojętności w celu zniszczenia przez brak zaangażowania w małżeństwie i w braku uczuć, które utrzymują ich lampę zapaloną tak, że ani burze, ani silne wiatry, ani sidła nie zdołają obalić miłości w małżeństwie i w rodzinie. Rodzina musi przetrwać pośród takiego szaleństwa, mężczyzna i kobieta muszą żyć w pokoju i być świadectwem dla siebie, dla swoich dzieci, jak również dla Kościoła mojego Syna i dla społeczeństwa. Dlatego nie należy ukrywać miłości małżeńskiej, trzeba stale powodować jej wzrost. Gdy rodzina pracuje i działa ukrywając miłość, zaspokaja zło i powiększa je, bo miłość zwykle zanika. Z tego rodzi się mała miłość, którą dzieci obdarzają rodziców, rodzeństwo, dziadków itd. Cierpię za brak wyrazu miłości między rodzinami, a ten brak wyraża się w społeczeństwie poprzez czyny zupełnie nieludzkie, nie do pomyślenia i nie do naprawienia. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, miłość jest usuwana z ziemi. Nieliczni ją posiadają i ci nieliczni są nieustannie kuszeni. Dlatego wzywam was, abyście podtrzymywali płomień miłości. Dzieci, musicie zrozumieć, że każde z was stanowi wyzwanie dla szatana. Władca kłamstwa potrzebuje wzrastać poprzez swoje macki, te, które dręczą człowieka, dlatego nie powinniście w tym uczestniczyć, bylibyście wspólnikami szatana, gdy zwykle ukrywacie wzniosły sakrament i prawdziwe oddanie w małżeństwie, szacunek i miłość między braćmi i siostrami w rodzinie. Umiłowane dzieci, zgaśnięcie miłości da wszelką władzę złu. Rodziny bez miłości to rodziny w agonii, narażone na ataki zła. Nie zapominajcie, że mój Syn pośle obok was swojego anioła pokoju, a on rozpozna miłość w człowieku. Moje dzieci, kochajcie mojego Syna, a mój Syn wskaże wam drogę, prawdę i życie. Wołajcie do mnie, a ja pomogę wam kochać tak, jak mój Syn kocha każdego z was. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje niepokalane serce zatriumfuje i na całej ziemi zapanuje miłość trinitarna. Ziemia będzie płynąć mlekiem i miodem, a dzieci Trójcy Świętej będą jej odbiciem. Umiłowane dzieci, nadszedł czas. Wielka część moich dzieci o białych włosach będzie stopniowo znikać, choć nie jest to wolą Ojca Przedwiecznego. Sznurki są pociągane, następni są ci w średnim wieku. Nieznane formy cierpienia pojawią się niespodziewanie. Jakże wzdycha moje matczyne serce. Wzywam was do prawdziwej, świadomej, głębokiej i przekonanej wiary. Nawrócenie ludzkości musi nastąpić teraz, jest to pilne, abyście rozeznali właściwą drogę i nie byli jak faryzeusze, którymi posługuje się zło, aby przeniknąć tam, gdzie samo nie może wejść. Ludu mojego Syna, umiłowani mojego niepokalanego serca, tak wiele strachu nabrało się w życiu świata z powodu odrzucenia mojego Syna. To właśnie sprawia, że działa się bez refleksji. Lud mojego Syna musi modlić się nie zaniedbując Różańca Świętego, nieustannie przyjmując mojego Syna w świętej Eucharystii, należycie przygotowanej przez sakrament pojednania. Ci, którzy nie utrzymują swoich serc i czynów na drodze boskiej prawdy, nie będą w stanie zobaczyć tego, co jest prawdziwe. Trzeba się nawrócić. Każdy w tym ludzie ma powierzone zadania. Biada tym, którzy będąc powołani do określonej misji, nie traktują jej poważnie. Biedne dzieci moje. Pokora jest koroną na ten czas, pycha jest wężem, który zwraca się przeciwko tym, którzy ją posiadają. Przygotujcie się, umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, módlcie się sercem. Natura powstanie, czyniąc spustoszenie.
ponad ludzką nędzą i buntem, kocham was jako matka całej ludzkości, trzymam was w moim niepokalanym sercu. Błogosławię was, ofiaruję wam mój matczyny płaszcz, pod którego osłoną znajdziecie wielkie nauki, są to ślady mojego boskiego Syna, odsłaniające Boże miłosierdzie. Nie lękajcie się, jestem waszą matką, kocham was. Moje błogosławieństwo jest z każdym z was, Matka Boża.